Naszym gościem jest profesor Waldemar Tamowski, kontrabasista, wiceprzewodniczący jury 12. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego imienia Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej. Witam. Kłaniam się. Panie profesorze, jesteśmy już po drugim etapie kontrabasu. Jak ocenia pan profesor poziom? Muszę z pełną satysfakcją powiedzieć, że poziom na tegorocznej edycji w specjalności kontrabas w mojej opinii, jak również w opinii kolegów niekoniecznie z tej specjalności, jak słyszę w rozmowach, jest oceniany bardzo wysoko, co się przekłada na rezultaty i ilość osób, które przechodzą do kolejnego etapu konkursu. No właśnie, bo przepuszczonych zostało 5 kontrabasistów, a zwyczajowo jest 4 i ta 5. osoba może ewentualnie być dołączona do finału. Proszę mi powiedzieć, a pana zdaniem, gdy wysłuchał pan wszystkich prezentacji, pierwszy etap, drugi etap, co największą trudność sprawiało tym młodym ludziom? Każdy etap ma swoją specyfikę. Pierwszy etap to jest taki etap prawdy. Można powiedzieć, na każdym konkursie jest on tak postrzegany. Dlaczego? Dlatego, że na tym etapie najczęściej grywane są rzeczy solo, czyli nie mamy pomocy, wsparcia od strony fortepianu i kandydat musi sam podołać wszelkim trudnościom, gdzie jest wszystko ewidentnie odkryte. I to stanowi taki próg, który trzeba pokonać. Drugi etap jest nie mniej łatwy z tego względu, że jest większy program, bardziej złożony, są to utwory już cykliczne. W dodatku muzyka kameralna w wypadku sonat, więc tutaj ocenia się już w takim szerszym aspekcie umiejętność muzykowania kameralnego i opanowania prawie takiego programu recitalu. Także trudno porównać, ale oba etapy są wyzwaniem i taką generalnym sprawdzianem i wyzwaniem. W trzecim etapie wyłonieni uczestnicy staną już przed orkiestrą. Myślę, że na etapie studiów niezbyt często ma się okazję zagrać jako solista z orkiestrą. Czy to nie niesie jakichś dodatkowych trudności dla uczestników finału? No faktycznie kontrabas nie jest jeszcze tak postrzegany estradowo z orkiestrą jak inne instrumenty smyczkowe, aczkolwiek w moim życiu zawodowym, pedagogicznym miałem przyjemność i możliwość, kiedy moi uczniowie już ze szkoły podstawowej muzycznej występowali jako soliści z orkiestrą szkolną, ale byli solistami z akompaniamentem orkiestry. Zdarza się również to w średnich szkołach na etapie dyplomu maturalnego. To są oczywiście wyjątki tych uczniów wyróżniających się, wybijających się. Można powiedzieć, że generalnie to doświadczenie dla większości będzie zupełnie nowym doświadczeniem tutaj podczas trzeciego etapu. Czego jako juror, ale też jako pedagog chciałby pan życzyć tym finalistom? Wytrwałości, dużej swobody w wypowiadaniu się artystycznym, no i złamania smyczka. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.